Dzień dobry, witamy w globalnym ekonomicznym przeglądzie. W dzisiejszym programie wzrost sprzedaży Nvidii, nieprawdopodobny sukces w ostatnich latach. Kanał panamski wysycha. Nikt z Was nie chciałby mieć takich odsetek, jakie będzie musiał zapłacić Donald Trump. Protesty rolników w Indiach. Boeing zwalnia szefa programu 737 MAX. Zapraszamy. Dzień dobry, kawa Dzień w dobry. dłonie i zaczynamy poranny CEP, ale tym razem wersja globalna. Wracamy po 2 tygodniach, gdyż w zeszłym tygodniu Marek Meissner zabrał nam slot, gdyż odpowiadał na pytania od Was. Witamy Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Tak, wyspany. Zapraszamy od razu na wieczorny Jaruski. W tym odcinku zaczniemy konkursy i będziecie mogli wygrać kubek. W przyszłym tygodniu też będziecie mogli wygrywać kubki. Warto nas słuchać. Myślę, że będziemy starać się, żeby codziennie był jakiś konkurs i możliwe nagrody. Na razie zaczynamy od kubków, być może w przyszłości będą też inne. Samochody, domy, samoloty, tak. Samoloty tutaj, tak. Ale to dopiero wrócimy do tematu po 100 000 subskrypcji, więc zaczniemy rozważać, jak to będzie. Zaczynamy skromnie, ale myślę, że będzie też śmiesznie wieczorem. W naszej ocenie jeden z lepszych Jaruski, a jak Wy to będziecie oceniać, dajcie informacje w komentarzach, a jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to zaczynamy, słuchajcie, od Stanów Zjednoczonych. Mateusz przygotował informację, która wielu zaskoczyła, wielu traderów, wiele osób handlujących na Wall Street. Co się wydarzyło, Mateusz? Słuchaj, wróćmy chwilę do poprzednich globali, gdyż jakiś czas temu zacząłem wrzucać tematy odnośnie sztucznej inteligencji. I tak mówisz, to takie nieekonomiczne, ale wiem, że ty lubisz, wiem, że widzowie lubią, jest fajnie. I zobacz, połączyły nam się w tym momencie. Połączyły. Szczególnie zadowoleni są posiadacze akcji Nvidii, ponieważ trochę wzrosły. Trochę. Wzrost sprzedaży Nvidii, nieprawdopodobny sukces w ostatnich latach. Największy na świecie producent chipów przewiduje jeszcze większą sprzedaż w związku z szaleństwem wydatków na sztuczną inteligencję. Przychody w czwartym kwartale wyniosły $22 miliardy, znacznie przekraczając to, co przewidywał Wall Street. Tam przewidywania były na poziomie $20 miliardów. Tak podała w środę Nvidia wieczór, dodając, że spodziewa się przychodów w tym kwartale na poziomie 24 miliardów. Przyspieszone przetwarzanie komputerowe i generatywna sztuczna inteligencja osiągnęły punkt krytyczny, powiedział założyciel i dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang. Popyt na świecie rośnie we wszystkich firmach, branżach i krajach. Akcje Nvidii, słuchajcie, wzrosły w czwartek o kolejne 13% do $764. To posunięcie sprawia, że producent chipów jest na dobrej drodze do wyprzedzenia Amazona, spółki matki Google Alphabetu i stanie się trzecią najcenniejszą spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie po Microsoft i Apple. Nvidia była największym pojedynczym czynnikiem napędzający tegoroczny wzrost indeksu S&P 500, generując około 1/4 wzrostów indeksu. Jego znaczenie stało się tak duże, że niektórzy inwestorzy i analitycy oczekiwali, że środowy raport finansowy będzie wiązał się z ryzykiem dla całego rynku, porównywalnym do publikacji danych o inflacji. No to już jest naprawdę potężny kolos. I teraz troszkę historii. Nvidia została założona w 1993 roku jako dostawca kart graficznych do gier komputerowych. Stała się dostawcą popytu na sztuczną inteligencję, ponieważ firmy Big Tech, takie właśnie jak Alphabet od Google'a, Microsoft, Amazon i Meta od Facebooka i Instagrama zwiększyły swoje inwestycje w przetwarzanie sztucznej inteligencji. Jej wiodące chipy, takie jak H100,
stały się standardem branżowym dla twórców sztucznej inteligencji, umożliwiającym przetwarzanie danych na potrzeby dużych modeli językowych. Zapoczątkowało to całkowicie nową branżę, znaną jako generatywna sztuczna inteligencja, tworząca chatboty i inne oprogramowanie, które może się uczyć, rozumieć, generować informacje w postaci tekstu, obrazów i wideo. Szybki sukces rozwiązania, na przykład ChatGPT firmy OpenAI pomógł w zeszłym roku przekształcić chipy H100 w najgorętszy towar w Dolinie Krzemowej. Ja myślałem, że to aktorki są najgorętszym towarem w Dolinie Krzemowej. No to tam też branża jedna się rozwija mocno, a tu zobacz chipy. Meta planuje zwiększyć swoje całkowite zapasy chipów. Słuchajcie, Meta ta od Facebooka chce zwiększyć zapasy chipów H100 do 350 000 w 2024 roku, powiedział w styczniu dyrektor generalny Mark Zuckerberg. Podaż, a nie popyt, stała się głównym ograniczeniem rozwoju Nvidia w perspektywie krótkoterminowej. Po prostu popyt jest tak duży, że jej fabryki nie są w stanie produkować tych chipów na taką skalę. Każda firma opiera się każda firma opiera się na własnej inteligencji biznesowej, a w przyszłości na własnej generatywnej sztucznej inteligencji, dodał założyciel Nvidia. Teraz każda branża jest na pokładzie. Firmy Big Tech odpowiadają za prawie 40% przychodów Nvidia, ale ich klienci zróżnicowali się, ponieważ coraz więcej branż spieszy się z inwestycjami w sprzęt do obliczeń AI. Huang, czyli prezes firmy, powiedział, że branże, w tym motoryzacja, usługi finansowe, opieka zdrowotna, wydają obecnie na chipy firmy budżety na poziomie wielu miliardów dolarów. Dodał również, że całe kraje, w tym Japonia, Kanada i Francja, stają się największymi klientami Nvidia, ponieważ rządy te wykorzystują chipy do budowania baz danych obywateli i tworzenia własnych modeli sztucznej inteligencji. No i Paweł, rewolucja, której jeszcze nie dostrzegamy tak bardzo, ale to dzieje się na naszych oczach. Znaczy, dostrzegamy chyba. No, nie wiem. Wiesz co, my tak. Wydaje. My tak, ale jeszcze wielu ludzi nie. Tak, no bo będą na pewno zmiany, których należałoby się spodziewać, jeżeli chodzi o... Bo my jeszcze tego nie widzimy w takim aż do końca pewnie codziennym życiu, przy zakupie towarów, no ale tu będziemy widzieć przede wszystkim i w retailu, i również, że ta sztuczna inteligencja będzie zastępować ludzi i niektóre zawody, tak? I to będzie dosyć gwałtowny, moim zdaniem, proces w najbliższych latach. Tak. I nieunikniony. Tak tutaj. Znaczy, no może będą jakieś ograniczenia takie, nie wiem, Unia Europejska wyda, że czegoś nie można, nie? Ale ogólnie trudno będzie, bo tu jest kwestia takich ekonomicznych kosztów znowuż, tak? Tutaj ta sztuczna inteligencja będzie tańsza. Wyobraź tak? sobie odpisywanie na maila. Kiedyś to potrzebna była osoba, teraz sztuczna inteligencja, taka dobra sztuczna inteligencja, dobry model językowy jest w stanie ci odpowiedzieć na większość pytań pewnie związanych. Znaczy wiesz, ja bardziej sobie wyobrażam i to zastosowanie wielokrotnie mówiłem, ono jest najciekawsze i najbardziej moim zdaniem, czyli procesy zakupowe, tak? Przebudowa tych procesów, teraz idziesz, sam wybierasz, a jeżeli masz jakiegoś asystenta, no to do tej pory ci asystenci to takie było bardzo toporne, natomiast no teraz możemy sobie wyobrazić, że chcesz coś kupić, no i będziesz miał tutaj swojego asystenta, który będzie przeszukiwał internet, znajdował najtańsze oferty, najbardziej optymalne dla ciebie, rozmawiał z tobą, proponował, nie? Tu możemy sobie wyobrazić, te procesy zupełnie inaczej będą prawdopodobnie przebiegać.
niż do tej pory, tak? Czyli tutaj one będą bardziej ergonomiczne i wygodniejsze dla ludzi, szczególnie dla tych, którzy mają, można powiedzieć, mniejsze te umiejętności, jeżeli chodzi o obsługę komputera, no bo będzie łatwiej będzie się komunikować, ten interfejs będzie bardziej przyjazny, nie będziesz musiał sam coś zrobić, tylko będziesz zlecał, tak? Czyli, nie? Dając pewne wytyczne. No oczywiście będzie się to moim zdaniem rozwijać, konkurencja tutaj będzie duża, te firmy największe mają teoretycznie przewagę kapitałową, natomiast też widzimy sporo średnich firm, które też wchodzi na rynek z ciekawymi rozwiązaniami. Powiedz mi, bo jako, że prowadzimy Kremlinka Show, więc dużo tematów mamy rosyjskich. Rosja w tym momencie na własne życzenie troszeczkę w tej rewolucji nowej się wyautowała. Ze względu na. No, ona z wielu rzeczy się wyautowała. No, tak, ale zastanawia się, jak ożywić T-64, wiesz, i to jest ich główne zmartwienie, i żeby więcej zrobić i więcej amunicji, i to oni tym żyją, tak? Tak, tylko to jest to inny horyzont, tak? Tak, tu wiesz, te przyspieszenie, które da rozwój sztucznej inteligencji dla firm zachodnich, to jest nieprawdopodobne przyspieszenia, są modele obliczeniowe, wiesz, upraszczanie niektórych rzeczy, procedur i tak dalej. Rosjanie stanęli z boku i to nie jest tak, że w latach 90. na przykład stanęli a cały świat idzie sobie powoli, tylko teraz świat zaczyna przyspieszać, a oni się wręcz zaczynają cofać. To gdy to się wszystko skończy, to ten odcinek do nadrobienia będzie jeszcze dłuższy, nie? Zwłaszcza w tym momencie. Znaczy wiesz, oni nie będą w stanie tego nadrobić w mojej ocenie nigdy, raczej staną się konsumentem tych rozwiązań. Tak jak stali się konsumentem też rozwiązań zachodnich, tak? Teraz próbują nadgonić to, co było w latach 70., 80., czyli ten przemysł, który gdzieś utracili, czyli oni nie próbują w tym momencie gonić Zachodu, czy gonić Azji, Tajwanu, Chin, Japonii, Korei, tylko próbują dojść do mocy produkcyjnych i do rozwiązań z końca lat 80., czy z połowy lat 80., zwróć uwagę, tak? Czyli żeby z powrotem potrafić to, co potrafił Związek Sowiecki, bo pamiętajmy, że po upadku Związku Sowieckiego ten przemysł został w wielu miejscach zdegradowany. To nie tylko w Rosji, tak? W Europie też był taki proces, ale w Rosji był na większą skalę, o tym się też zapomina ciągle. Ja słyszę jakieś takie w ogóle dziwne rzeczy, że Rosja buduje jakieś fabryki za Uralem, podobno według co niektórych statków kosmicznych. Doktorów, tak, statków kosmicznych, słuchajcie, oni nie są w stanie zmodernizować istniejących fabryk, tak, a o budowie to na razie nie ma mowy. Prędzej powstaną fabryki na Ukrainie niż jakieś duże fabryki w Rosji, bo potrzebny jest do tego bardzo duży kapitał i technologie. Na ten moment nie. I tak jak mówię, inny punkt, odbudowa technologii, to jest gdzieś w zasięgu Rosjan, rozumiesz, tak, żeby mieć te możliwości jak za schyłkowego Związku Sowieckiego. Wtedy będą zadowoleni. Wtedy będzie jako tako, no bo będą mogli samemu produkować samochody może, wiesz, no zobacz, patrz, oni samochodów samemu nie mogą wyprodukować, tak, a o czym ty mówisz, tak? Autonomiczne samochody gdzieś, no tak. Wiesz co, jest jeden temat mnie zastanawia. Rządzi nimi człowiek dosyć stary, ale w Stanach akurat też rządzą bardzo starzy ludzie. Natomiast człowiek, który chyba technologii nowoczesnej nie za bardzo nie rozumie, nie lubi. I właśnie, i jeżeli w tym kręgu masz takich ludzi, takich właśnie z nostalgią za komuną i nie za bardzo nadążającymi za realiami dzisiejszego świata, to czy właśnie oni nie skręcają w jakąś bardzo dziwną stronę tym krajem, nie?
No skręcają, no też się z tobą zgadzam. Zauważ też, że osoby, które stanowiły jakiś też zasób taki intelektualny, spora część z nich wyjechała z Rosji. To też się przekłada na ilość patentów, która jest tak, strasznie niska w też tym momencie. programiści, inżynierowie, znaczy część została, no ale ogólnie trochę też żyje mitem tej nauki sowieckiej, która była zaawansowana, no ale była, tak? Związek Sowiecki upadł, tak? Rosja żyje, że ma jakąś dobrą edukację, nie potwierdzają tego znowuż dane ani badania. Mają oczywiście jakieś, co jakiś czas mieli sukcesy naukowe, ale tego jest mało, natomiast przegrywają w tym, co mówiłeś, tak? Czyli jeżeli chodzi o rozwój IT, no to wraz ze Związkiem Sowieckim to ich sukcesy się gdzieś zakończyły. Jakiekolwiek, no i widzimy, ale że zaraz mówiliśmy wczoraj o Kiwi, że bardzo fajny system zaawansowany. Jeżeli chodzi o rozwiązania, tak, na pewno, tak, natomiast no, pamiętajmy, że to był też tworzony system przy współpracy, tak, z zachodnimi partnerami, to po pierwsze, po drugie, no tutaj wydaje się, że Rosjanie będą raczej wdrażać te znaczy oni sobie oczywiście będą chcieli tworzyć jakieś własne rozwiązania, jeżeli chodzi o programowanie, natomiast no raczej im grozi korzystanie z rozwiązań chińskich. No, tak, tutaj Chiny moim zdaniem są w innej lidze, tak? To tak jak Rosja jest w jakiejś okręgówce, tak? A mówiliśmy o Nvidii, tak? Mówiliśmy o tajwańskich firmach czy o chińskich, tak? No to zupełnie gdzieś indziej oni grają. Tak? Jest jeszcze jeden element, że nie tylko mówisz o tych ligach. Powiedzmy, że to wszyscy grają w piłkę nożną w ligach, natomiast Rosja mówi, że ona będzie grała w polo i tą technologię, którą ewentualnie są w stanie opracować, zamiast do rozwoju kraju, oni już założyli i już przygotowują ją do inwigilacji ludzi wewnątrz kraju, w sensie, że nawet ci inżynierowie są zagospodarowani nie w sektorach, które by napędzały rozwój, a w sektorach, które by tłamsiły społeczność. Tak to się też wydaje, nie? Że te zasoby są mają małe zasoby, a te, które są wykorzystywane są w złym miejscu. Wiesz co, no ale to myślę, że chiński przykład też jest dobry. Chińczycy wykorzystują do różnych rzeczy i do monitorowania. Nie. Chińczycy mają znacznie większe zasoby ludzkie, więc oni mogą wydzielić odpowiednią ilość ludzi do pracy, a Rosjanie przez to, że mają małą ilość, zamiast skupić się na czymś, co da im jakiś rozwój gospodarczy, to większość tych ludzi będzie wykorzystywana. No zeszliśmy na tą Rosję. No bo kurczowo chcą mieć imperium, a żeby mieć imperium, to jedyna rzecz, która trzyma jeszcze to imperium jako imperium, no to jest ta siła militarna i w tym momencie próbują cały czas eskalować i cały czas projekcja tej siły wobec sąsiadów, no bo jeżeli by się zajęli tym właśnie wzrostem, no to długie lata przed nimi i niekoniecznie jakikolwiek sukces, a więc no to jest taki trochę ratunek, no imperium upadło, a próbuje się to, wiesz, za wszelką cenę, nie wiem, utrzymać jeszcze rok, jeszcze 10, jeszcze 20, 50 lat, nie? Licząc w sumie nie wiem na co, tak? No bo nie ma tu żadnych perspektyw, bo nie ma modelu rozwojowego, ja wielokrotnie mówiłem i to się też, bo możemy krytykować Chiny, tak? Które popadają w coraz większe problemy. Jakiś model jest. Model czasem jest błędny, tak? Ale coś jest opracowane. Tak. I można tu dyskutować, czy pobudzanie tego rynku wewnętrznego, czy tak mocne stawianie właśnie na nowe technologie da to, co Chiny chcą uzyskać. Natomiast jakiś pomysł jest. W przypadku Rosji pomysł chyba tylko jest, żeby podbijać i mordować innych, to taki słaby. Przejdziemy sobie do następnego tematu. Słuchajcie, niedobre informacje, jeżeli chodzi o kanał panamski. Mamy najnowszy raport
Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju, która potwierdziła, że tranzyt statków przez kanał panamski spadł prawie o 50% w stosunku do wartości szczytowych z 2021-2022 roku. Kanał panamski boryka się z problemami związanymi z niskim poziomem wody spowodowaną suszą i aby oszczędzać wodę, administracja kanałów zmniejsza cały czas liczbę statków, które mogą przez niego przepływać. Tak się dowiadujemy w dokumencie. Według tutaj agencji szczyt przewozów przypadł na styczeń 2022 roku. Od tego czasu tranzyt stopniowo cały czas maleje. Poziom wody w kanale panamskim spada wraz z wysychaniem jeziora Gatun. Było to spowodowane suszą, która miała miejsce w październiku 2023, no ale widzimy, że trochę już wcześniej zaczęło to spadać. I jest uważana ta susza za najgorszą od ponad 70 lat. Na sytuację również ma wpływ zjawisko El Niño, ocieplania oceanów związane z wahaniami temperatury powierzchniowej warstwy wody równikowej w Pacyfiku. Tutaj mamy też informację, że administracja kanału panamskiego rozważa różne opcje, aby rozwiązać problem powstających mielizn. W szczególności zbadano możliwość utworzenia sztucznego jeziora w celu pompowania wody do kanału oraz tutaj również tworzenia chmur w celu zwiększenia opadów. Cały czas administracja stopniowo zmniejsza liczbę statków dopuszczonych przez kanał. No i teraz mamy taką ciekawą sytuację, bo dwa kanały dosyć ważne dla żeglugi, kanał panamski, kanał sueski, no o połowę zmniejszyły. Tutaj w przypadku kanału sueskiego przyczyna jest inna oczywiście, ale mamy też ograniczenie żeglugi, mówi się o tym, że tam mamy podobne spadki, się szacuje od 42 do 50%, jeżeli chodzi o spadek, jeżeli chodzi o przepustowość kanału sueskiego. Powiem Ci, no jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy całego świata, to te dwa kanały są niezwykle ważne i oba mają problemy. Tak, tak. No tutaj Rosjanie jak zawsze piszą na przykład o tych, to mówią, że ale nasza droga północna, no i wszystko fajnie, tylko cały czas te nakłady na drogi północne są za małe i za niskie. I oczywiście jest to ciekawy szlak morski, bo skraca tą podróż pomiędzy Europą a Azją. Natomiast tam są potrzebne duże inwestycje cały czas, żeby zwiększyć tą żeglugę, możliwości tej drogi i poszczególnych też portów i tak dalej. Tak, tak. Ty wspomniałeś o kanale sueskim. Ja widziałem przedwczoraj chyba taki wykres obsługi długu Egiptu. Tak, że obsługa długu to już jest 70% dochodów PKB Egiptu w tym momencie i że to jest sytuacja naprawdę podbramkowa. No, a dodatkowo te spadki mocno komplikują całą sytuację w tym kraju. Wartość tej ich waluty naprawdę leci na łeb, na szyję. No i nieciekawe. No tak, masz dwa tam, wiesz, takie problemy. Kanał, no i spadek też wpływów z turystyki. Tak. No bo przez to, że niedaleko jest konflikt, no to tych turystów po prostu mniej przyjeżdża niż w latach poprzednich. Więc przydałoby im się jakieś nowe widowiskowe odkrycie archeologiczne, żeby turystykę napędzić. No lub wpłynąć w jakiś sposób na Hutich czy Iran, żeby zakończyć tutaj ten ostrzał, bo Egipt jest jednym z takich dużych przegranych tej sytuacji. A powiedz mi, wracając do panamskiego, bo my mamy bliżej Suezki, mniej więcej wiemy, jak odbywają się te szlaki handlowe. Kanał panamski, kojarzysz, czy on
też ma takie znaczenie. W sumie chyba ma, no bo trzeba Amerykę Południową całą opłynąć, jeżeli nie no właśnie, już kanału. Odpowiedziałeś sobie. Więc okej, czyli no 2 kanały, które no zrewolucjonizowały chyba szlaki handlowe i w tym momencie oba mają problem. Nic, trzeba teleporty wymyślać, Paweł. No wiesz, to jeszcze dochodzą tutaj w Europie cieśniny duńskie, jakby coś tam się jeszcze wydarzyło, no to byłoby już bardzo nieciekawie. No są takie wąskie, wiesz, gardła, że tak powiem, czy właśnie te kanały, no i teraz mamy taką zbieżność, że 2 najważniejsze kanały żeglugowe na świecie, które skracając drastycznie tak, te drogi, no mają problemy, tak, z różnych powodów. No tak, będziemy obserwować, jeżeli coś się pojawi nowego, to Was oczywiście poinformujemy. A teraz przejdźmy znowu do Stanów Zjednoczonych, tym razem do Donalda Trumpa. Jak wynika z obliczeń po orzeczeniu sędziego w sprawie, w której zasądzono Donaldowi Trumpowi karę w wysokości $354 milionów, takiej grzywny nałożonej w sprawie o oszustwa cywilne, Donald Trump codziennie będzie musiał najprawdopodobniej, zwlekając ze spłatą, płacić $87 502 odsetek. Więc odsetki $87 tysięcy dziennie. Dużo. Sędzia nałożył w piątek na Trumpa grzywnę w wysokości $354 milionów plus około $100 milionów odsetek z tytułu odsetek przed wydaniem wyroku w sprawie o oszustwo cywilne wniesione przez prokurator generalną Nowego Jorku Letitę James. Po tym, jak dowiedziała się, że Trump i jego dorośli synowie zawyżyli majątek netto Trumpa, aby uzyskać bardziej korzystne warunki kredytu. I tu mam pytanie do Ciebie, na jakiej zasadzie to wygląda? Im człowiek jest bogatszy, im ma większy majątek, tym po prostu w banku może dostać lepszą ofertę, tak? Że pod zastaw majątku na taki, i Trump z synami powiedział, a my jesteśmy bogatsi, to dajcie nam niższy kredyt i oto rozchodzi się w całej rozprawie, jeżeli dobrze rozumiem. No trochę tak. Okej. Były prezydent zaprzeczył wszelkim oszustwom i zapowiedział oczywiście złożenie apelacji. Sędzia Ergo Ron nakazał Trumpowi zapłacenie odsetek przed wydaniem wyroku od każdego nieuczciwego uzyskanego zysku, odsetek naliczanych od daty każdej transakcji, a także 9% odsetek po wydaniu wyroku przez sąd. Zdaniem profesora prawa gospodarczego Uniwersytetu Michigan Willa Thomasa, ponieważ Trump jest winien odsetki na kwotę ponad $600 tysięcy tygodniowo, nie tylko zwiększają one jego rosnące rachunki prawne, ale prawdopodobnie też wpłyną na podejście byłego prezydenta do jego apelacji. Jeśli Trump przegra w apelacji, będzie musiał zapłacić zarówno odsetki przed wydaniem wyroku, jak i odsetki po wydaniu wyroku, powiedział profesor. Zapowiedziano, że Trump zapłaci grzywnę łącznie z ewentualnym przejęciem jego aktywów, takich jak budynki o nazwie Trump, jeśli nie będzie miał pieniędzy na pokrycie grzywny. I tak zapowiedziała pani prokurator, więc pani prokurator jest bardzo zawzięta. Jeśli nie będzie miał środków na spłatę wyroku, wówczas poszukamy w sądzie mechanizmów egzekwowania wyroku i poprosimy sędziego o zajęcie majątku. No i Paweł, z tego co widziałem, to Trump zaczął sprzedawać złote tenisówki z napisem T i krążą plotki, że zbiera w ten sposób środki, gdyż nie ma wolnej gotówki w takiej ilości. Też prosi o więcej czasu, żeby właśnie taką gotówkę uwolnić. Co o tym sądzisz? Bo to jednak duże kwoty, jeżeli chodzi o gotówkowe. Wiesz co, nie wiem, czy on ma, czy nie ma. To jest człowiek dosyć nieobliczalny.
No, ma na pewno swoje nieruchomości, tylko wiadomo, że nieruchomości nie są płynne i żeby je upłynnić trzeba czasu, a prokurator wymaga od niego 300 baniek i to na już. Będzie pewnie musiał coś sprzedać, tak, jeżeli Tak. chodzi o nieruchomości, żeby móc spłacić. Ma co sprzedawać, ma udziały Tak. w różnych firmach, w różnych też właśnie nieruchomościach, a więc na biednego nie trafiło. Na biednego nie Poradzi trafiło, sobie. natomiast mało się mówi o tym w Polsce, a w Stanach praktycznie Tak, no wszystkie tak. gazety bardzo intensywnie o tym się rozpisują. Dlaczego 9% odsetek, a nie 2%, z jakiego to prawa wymaga, o prokurator, całe historie życiowe, więc ja postanowiłem to dodać, gdyż... No wiesz, opisują, bo to być może będzie przyszły też prezydent. No i Tak, dosyć właśnie. barwna jednak jest postać, ma dziwne pomysły i często bardzo radykalne, populistyczne. No, w związku z tym my również powinniśmy się interesować, co może się wydarzyć. No ciekawe jak te sprawy, bo te sprawy będą się jeszcze ciągnąć dekadami w sumie za nim. I jak będzie pewnie prezydentem, czy jak nie będzie prezydentem, czy jeżeli będzie prezydentem i skończy być prezydentem, to też będą się ciągnąć. Tak, tam też są takie ciekawe rzeczy, że wiesz, w Stanach Zjednoczonych teoretycznie on może sam siebie ułaskawić. Jest właśnie jeden precedens może się pojawić, że może zostać skazany w którymś z wyroków, w którejś z spraw karnych, pójść do więzienia, natomiast zostać wybrany na prezydenta zza krat i być może będzie mógł się ułaskawić, a może sąd wtedy będzie musiał zwolnić, żeby się tam jakieś kompetencje nie krzyżowały. Więc ładny miszmasz się tworzy w Stanach. Na pewno warto obserwować, bo nadchodzący rok w Stanach politycznie przewyższa nasze wojenki PO-pisowskie. Myślę, że tam jest jeszcze bardziej kolorowo. Tak, polaryzacja na pewno jest duża, a my słuchajcie, przejdziemy sobie do następnego tematu, czyli powiemy o rolnikach, którzy strajkują i którzy protestują. Ale nie będzie o Europie, będzie o indyjskich rolnikach, którzy walczą z siłami bezpieczeństwa indyjskimi i znaleźli się pod ochroną Nihang Sikhów, czyli części tych Sikhów, którzy tworzą sektę wojowników sięgającą XVII wieku, wyróżniającą się atramentowo-niebieskimi szatami i starożytną bronią, taką jak miecze i włócznie. Rolnicy, którzy są też w większości Sikhami, pochodzą z północnego stanu Pendżab. Pamiętajmy, że tam ci Sikhowie po podziale tych Indii na Pakistan i tą część indyjską, część się właśnie przeniosła z tego Pakistanu, część też wyjechała, tak, i stąd mamy tą mniejszość Sikhów na świecie. Natomiast ci rolnicy żądają, tak jak wszędzie, wyższych cen za swoje uprawy i od początku tego miesiąca zaczęli maszerować na stolicę Delhi, aby skierować swoje żądania do rządu. Policja jednak zatrzymała marsz około 200 km od stolicy, używając armatek wodnych, gazu łzawiącego itd. W środę rolnicy zapowiedzieli, że wstrzymają protest na 2 dni po śmierci jednego z demonstrantów, natomiast mają teraz znowuż rozpocząć. Policja potwierdziła, że mężczyzna zmarł faktycznie, ale dodała, że przyczyna śmierci jest nieznana i dopiero musi się odbyć sekcja zwłok. Czekając na wznowienie marszu, wojownicy Nihang doskonalą swoje umiejętności, ćwicząc szermierkę, jazdę konną i medytując, a więc dosyć malowniczo wygląda ten pochód oraz ten protest. To gazety hinduskie, indyjskie opisują dosyć szeroko, jest dosyć dużo ciekawych właśnie kolorowych zdjęć. A więc widzimy, że protesty rolników nie tylko w Europie, ale w innych częściach świata również. No i tutaj
Przypomnijmy, że mniejszość sikhijska w Indiach stanowi ponad połowę populacji Pendżabu. Oni właśnie w tym Pendżabie głównie zamieszkują. No i tutaj mamy informację taką, że według doniesień lokalnych mediów podczas marca 2021 mieliśmy już aresztowania wcześniej tych 3 osób z tej sekty wojowników w związku z zamordowaniem w jednym miejscu w związku też z protestem z sikhijskich mężczyzn. No i tam chodziło tutaj o profanację świętych tekstów, natomiast no teraz mamy inny powód. No i tutaj dosyć ciekawie, czy uda im się dotrzeć do tej stolicy, no i czy nie dojdzie do jakichś nawet, można powiedzieć, walk, tak, pomiędzy siłami bezpieczeństwa a tą sektą wojowników. Powiem ci, jest to dosyć malownicze też. Malownicze, nie malownicze, ale wiesz co, jest to też taka sytuacja, że rolnicy protestują praktycznie na całym świecie w tym momencie. Tak, bo te ceny po tej zwyżce po-covidowej zaczęły spadać do tych cen sprzed COVID-a, a nawet czasami osiągnęły niższe wartości. No i to powoduje, że wbrew temu, co się nam mówi, tej żywności jest na świecie po prostu dużo na dany moment. No i te ceny są takie, jakie są. No dobra, czyli żeby protesty się skończyły, to część rolników musiałaby zrezygnować z tego zawodu, który wykonuje i przestać produkować pożywienie? Niekoniecznie, to jest często jednak już kwestia państwa, tak, żeby tak te ceny regulować, że no bo wiesz, są momenty, kiedy masz więcej i wyższe ceny, potem są momenty, kiedy masz te niższe ceny, tak. Tutaj w momencie, kiedy się zwiększa ilość pól uprawnych, no i to też nie jest tak, że wiesz, że to wszystko, no tutaj Indie stanowią właśnie taki też, bo w przypadku Indii masz takie dwa elementy, które trzeba często wyważyć, czyli żeby zapewnić odpowiednią ilość żywności, wyżywić tą ludność. Która ciągle rośnie. A z drugiej strony, żeby zapewnić niskie ceny. No i niskie ceny są wskazane, a z drugiej strony, żeby zapewnić tym rolnikom, którzy to produkują, odpowiednie kwoty za tą produkcję. No i szczególnie jeżeli Indie wprowadzają, wiesz, na przykład zakazy eksportu, no to obniża ceny, nie? No tak. Więc bardzo często jest tak, że te ceny zaczynają spadać, na przykład w momencie, kiedy się wprowadza te zakazy, a te zakazy się wprowadza, żeby nie było sytuacji, że produkty, owszem, ceny są wysokie, natomiast mamy niedobory na rynku krajowym, nie? Więc to już jest kwestia taka polityki gospodarczej rządu. Okej. Ale niezwykle ciekawe, zwłaszcza ci wojownicy, którzy ochraniają rolników. No i to jest też to, co mówiliśmy, że w Indiach jest bardzo wiele tych narodowości, tych kręgów takich kulturowych, języków i tak dalej. To też pewnie nie pomaga. No nie. Bo to wtedy jedna grupa przeciwko drugiej grupie i tu też będzie ciężko. Natomiast na zakończenie opowiedzmy trochę znów o samolotach. Boeing zwalnia szefa programu 737 MAX. Poinformował o tym w środę, że zmienia szefa programu, który stwarzał problemy, ale nie szef, tylko ten program, ze skutkiem natychmiastowym, co byłoby pierwszym poważnym odejściem dyrektora od czasu, gdy 5 stycznia doszło do awarii w powietrzu panelu nowego samolotu 737 MAX należącego do firmy Alaska Airlines. Ed Clark, który pracował u producenta samolotów przez prawie 18 lat, odszedł w czasie, gdy Boeing zmagał się z ostatnim kryzysem i właściciele obiecali zwiększyć wysiłki na rzecz jakości. Wymieniono także inne zmiany w zarządzie, w tym utworzenie stanowisko starszego wiceprezesa do spraw jakości i bezpieczeństwa.
Produkcja samolotów została ograniczona, tu dla przypomnienia, przez organy regulacyjne i poddana ścisłej kontroli ze strony prawodawców i klientów. W notatce umowy ogłaszającej zmianę tego dyrektora stwierdzono, że Boeing pracuje nad tym, aby każdy dostarczony przez nas samolot spełniał lub przewyższał wszystkie wymagania dotyczące jakości, bla bla. Wiemy, że tak nie jest już od dłuższego czasu. Nie wiem, czy wiecie, czy słyszeliście, ja wciąż jestem w kontakcie z pilotem, który się do nas zgłosił i chce nagrać w najbliższym czasie odcinek poświęcony lotnictwie, serwisom i sankcjom, abyśmy poznali temat lepiej od zaplecza właśnie w kontekście bardziej Rosji, ale też myślę, że w kontekście całego tego przemysłu. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach uda nam się wszystko spiąć i to nagramy. Jednocześnie, jeśli ktoś z Was pracuje w serwisach samolotów, w kontroli lotów, ma styczność z oprogramowaniem dla lotnictwa, to napiszcie proszę do nas na ekonomiarosji@gmail.com. Chętnie z Wami porozmawiam, wtedy będę miał szerszy zakres i wyjdzie nam ciekawszy program. Oczywiście, jeżeli chcecie taki odcinek, dajcie znać w komentarzach, bo jeżeli nie chcecie, no to zamkniemy temat. A na dziś zamykamy temat CEP Global. Dziękuję. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy, słuchajcie, na wieczór i zapraszamy również jutro na chiński CEP, chiński materiał z Łukaszem. Trzymajcie się, miłej soboty. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.